17 stycznia w niedzielę, był to taki dzień bardzo mroźny, ale z takim suchym, pochmurnym mrozem, jak to czasem potrafi być w styczniu, bez śniegu, przynajmniej tutaj w Warszawie, bez niczego. Wyprowadzono nas na spacer, zimno było bardzo. Chodziłyśmy tak po tym dziedzińcu Pawiaka, prawda, oddziałowa polska, tak zwana mateczka, bardzo serdeczna osoba, która nosiła grypsy i pomagała wszystkim jak się tylko dała, stała tak na takim balkonie, bo taka była zasada, prawda, tych spacerów, że oddziałowa stała wyżej, prawda, i obserwowała, co się dzieje, a więźniarki chodziły w kółeczko, spacerowały. W pewnym momencie ktoś przyszedł chyba nawet z polskiej obsługi, czy coś więzienia, coś szepnął mateczce do ucha, ona klasnęła w dłonie, powiedziała: przerywamy spacer. Myśmy się strasznie zdziwiły. No, ale wszyscy zaczęli wracać do celi i to tak jakoś szybko żeśmy przyszły, rozebrałyśmy się po tym spacerze i usiadłyśmy takie zaniepokojone, co też to się dzieje. No i nagle na parterze było słychać, usłyszałyśmy głosy niemieckie, prawda, i nazwiska, hałas odczytywanych nazwisk. No więc tam do tych wizjerów, do tego, no jakoś, no w końcu się okazało, że na nasze piętro również przyszło to zamieszanie i okazało się, że to był tak zwany transport. A te głosy czytające, prawda, nazwiska, to byli, prawda, gestapowcy, którzy mając listę odczytywali te wszystkie nazwiska na poszczególnych piętrach. No i okazało się, prawda, ubierać się, no więc tutaj trzeba było strasznie, te nazwiska były odczytywane według alfabetu, także to wszystko było pomieszane w jednej celi, już ktoś był wybrany, w następnej jeszcze nie, także było straszne zamieszanie, ale jeszcze prawda, mieszkanki poszczególnych celi, jak się znalazła jedna czy dwie osoby, prawda, z ich celi zaczęły wybierać, pomagać, ubierać się, prawda, paczkę tego wszystko przygotowywać, żeby kobiety wychodziły, prawda, przygotowane ze swoimi rzeczami i ze wszystkim ubrane. No, zamieszania się narobiło, bo to tam ktoś buty oddał do szewca i nie miał butów ciepłych, a to tamto. Także, no ale w pewnym momencie zaczęto nas stopniowo wyprowadzać na korytarz i schodzić na dół. Zeszłyśmy na dół, stała znowu mateczka, prawda, przy wejściu i tak powiedziała: no i wy też. No my mówimy: my też. No to trzymajcie się, Pan Bóg z wami. No i wyprowadzono nas, prawda, na podwórko więzienne, następnie do bramy. I przy bramach stały samochody ciężarowe, załadowano nas na te ciężarówki i zawieziono na Dworzec Wschodni. Oglądałyśmy tą Warszawę, prawda, z tej budy, co było widać, prawda, budy te były niezasłonięte, więc trochę było widać tego miasta. Na mieście była jakaś straszna taka cisza, znaczy nie było widać ludzi, bardzo mało, mimo że to się na ten Dworzec Wschodni jechało dosyć przez samo centrum miasta, ale ludzi było strasznie mało. Potem się okazało, że była ogólna łapanka w ogóle w mieście, więc ludzie rzeczywiście unikali wychodzenia na ulicę. Przywieziono nas na ten Dworzec Wschodni, gdzieś na bocznicę, wyprowadzono tam na te rampy, stały pociągi, wagony towarowe. Było jeszcze, to nie był już Zmierzch, ale gdzieś to chyba, mimo że to był styczeń, to chyba była godzina jednak jakaś druga czy któraś, bo już było dobrze po południu. Kazano nam wchodzić do tych poszczególnych wagonów, tak nas tam podzielono przy tym, prawda, na ilość osób i weszliśmy do tychże wagonów, prawda, i zamknięto drzwi wagonów, założono kłódki i tak żeśmy się znaleźli po ciemku. Na szczęście znalazł się nasz kolega,
który też był aresztowany, o czym żeśmy nie wiedziały, więc jakoś było tak nam raźniej. Natomiast byłyśmy niewątpliwie wszystkie trzy, znaczy Danusia, ta koleżanka z Krakowa i ja, nie było Hani między nami. Także, ale w każdym razie już coś było, że nie była każda z nas oddzielnie, prawda, z nieznajomymi osobami, mimo że właściwie większość była znajomych, ale niezależnie to nie były od tego, nie były to te bliskie osoby, prawda. No i wreszcie gdzieś tam chyba, trudno powiedzieć, która to była godzina, bo było ciemno, nic nie było widać, prawda, zegarków właściwie prawie, że się nie miało. No wreszcie ten pociąg ruszył i zaczął noga za nogą jechać. Trochę człowiek jakoś przysnął z tego zmęczenia i z tego wszystkiego, mimo że było bardzo zimno, bardzo było zimno, że to naprawdę ten chłód był taki doskwierający, że człowieka aż z tego zimna, jak nawet na chwilę przysnął, to go ten chłód budził. Zimno. No i poszłyśmy i jak się zaczęło widno robić, to przez szpary zaczęliśmy patrzeć i gdzie my możemy być, prawda. Były jakieś stacje kolejowe, tam mężczyźni wypatrzyli, że tu jest jakaś nazwa, a że tu są Puławy, no to już wiemy, w którym kierunku jedziemy, bośmy były przekonane, że jedziemy na południe do Oświęcimia. No i potem były rozważania, gdzie to nas wiozą, kto, co to jest. I ktoś sobie przypomniał, że jest taki obóz, który się nazywa Majdanek, ale to właściwie nie wiadomo, czy to był obóz, czy to był jakiś obóz pracy, czy to obóz koncentracyjny, czy to jakiś taki obóz do budowy, bo były takie też, gdzie tam ludzi, prawda, przymusowo przywozili i kierowali do jakichś prac takich budowlanych. No właściwie nic nie wiedzieliśmy, co się dzieje, a pociąg właściwie jechał i stał i oczywiście nikt nie otwierał drzwi i tak to trwało do wieczora z powrotem. Przyjechaliśmy wieczorem, już było ciemno, do Lublina, gdzieś tam na bocznicę i oczywiście znowu ponowny straszny hałas, szczekanie psów i to wszystko, prawda, i zaczęli otwierać wagony, no i kazali wysiadać wszystkim. Mnie się w pierwszej chwili wydawało, że to właściwie można gdzieś było w jakimś narożniku zostać. Potem się okazało, że to tak nie było, bo jednak jeden taki z latarką chodził, jeden czy dwóch gestapowców, prawda, którzy zaglądali do tych rogów wagonów, czy wszyscy wysiedli. No jak nas już wyrzucili z tego wagonu, no to uformowali taki pochód i zaczęliśmy iść szosą do Majdanka tam. Po jednej stronie szli z psami gestapo, te SS ukraińskie, z drugiej strony byli Niemcy, no i w międzyczasie były psy, był piękny księżyc, było strasznie zimno i okropnie głodno i to szczekanie tych psów i tak się to szło i coraz to jakieś wrzaski były straszne, jakieś walenie jakimś pejczem, jak ktoś się przewrócił, no koszmarna, to była zupełnie koszmarna droga.